Cześć, tu Karol z Recon Kraków. Mamy dzisiaj przyjemność pokazać Wam nową replikę Arcturus 416A5. Arcturus 416A5 to, mówiąc między nami, replika karabinka HK416A5. Jak widać, prezentowany egzemplarz jest pozbawiony oznaczeń. Karabinki zmodernizowanego systemu AR-15 przez Heckler & Koch cieszą się coraz większą popularnością w naszym środowisku. W dużej mierze dzięki rekonstruktorom rodzimych jednostek specjalnych, jak i udoskonaloną ergonomią. Prezentowany egzemplarz otwiera linię 416, którą, jak się dowiadujemy, docelowo składać się będzie z co najmniej kilku różnych replik. Kiedy pojawią się kolejne i czym będą się różnić, na razie nie wiemy. Firma MOS, właściciel marki Arcturus, uznała, że jako pierwsza pojawi się A5 z 9-calowym łożem i 10,5-calową lufą, ale za to w dwóch wariantach kolorystycznych, czarnym i piaskowym. Mieliśmy okazję postrzelać z obu, ale do testów dostaliśmy wersję czarną. Prędkość wylotowa wprost z pudełka to 380 fps. Dołączony magazynek mid-cap o zmiennej pojemności standardowo mieści 130 kulek. Po przesunięciu plastikowego przełącznika pojemność spada do 30. Wizualnie replika prezentuje się doskonale. Połączenie komory zamkowej ze spustową jest sztywne i nie ma nawet najmniejszej strzeliny. Podobnie sztywno i dokładnie spasowane jest łoże. Nawet kolba jest spasowana zdecydowanie dokładniej i ciaśniej niż w większości znanych nam replik. Replika jest wierną kopią palnego pierwowzoru. Kolba jest dokładną kopią zmodyfikowanej zwężonej kolby Heckler & Koch. Nakrętka koronowa prowadnicy kolby jest powiększona. Górna szyna komory zamkowej jest przedłużona, a gniazdo dźwigni napinania przesunięte nieco w tył, w kierunku strzelca. Zgadzają się także funkcjonalne obustronne manipulatory. Kształt śruby mocującej łoże, rodzaj przyrządów celowniczych, osłona spustu i inne detale. Nawet regulator gazowy wyraźnie klika we właściwych położeniach. Do pełni szczęścia brakuje tylko oznaczeń, ale ci, którym na nich zależy, z pewnością sobie poradzą. Technicznie karabinek nie zaskakuje. Jest wykonany w standardzie znanym z innych replik Arcturusa. Gearbox to charakterystyczna, zmodyfikowana nieco dwójka z systemem szybkiej wymiany sprężyny. Tu ważna uwaga, wystarczy zdemontować prowadnicę kolby, nie trzeba otwierać repliki. Koła zębate wykonane są ze spieków, obwód elektryczny zamykany jest sterowanym spustem mikrowłącznikiem. Prowadnica sprężyny i głowica tłoka są oczywiście ułożyskowane. Elementy układu pneumatycznego są właściwie dopasowane i wykazują odpowiednią szczelność. W testowanym egzemplarzu zamontowana jest polimerowa dysza, chociaż w innych modelach Arcturusa spotkaliśmy dysze aluminiowe. Ta również jest uszczelniona, ale dodatkowo posiada strumienicę. Kolejna różnica względem wcześniejszych modeli z gearboxem V2 to dodatkowa dźwignia pozwalająca na cofnięcie antyrewersala i zluzowanie sprężyny. Niestety, żeby dostać się do dźwigni, trzeba zdemontować chwyt pistoletowy. Komora Hobab typu Rotary, gumka standardowa, lufa wewnętrzna jest wykonana ze stali i według deklaracji producenta ma średnicę 6,01 mm. Niestety niejako przy okazji mocno zmalała ilość miejsca na akumulator. Przewidziano je w prowadnicy kolby, co niestety ogranicza wybór pakietów do stosunkowo niewielkich pojemności. Testy tarczowe wykazały, że replika strzela na wszechmiar poprawnie, ale też nie zaskakuje niczym. Komora Hobab typu Rotary daje nieco większą kontrolę nad systemem niż tradycyjne komory. W tym egzemplarzu jest działający system blokady atrapy zamka, który obsługujemy rączką i boltkaczem. Podsumowując, nowy Arcturus na pewno nie zaskakuje konfiguracją, osiągami ani potencjałem tuningowym. Jest za to doskonałym dowodem na to, że niektórzy chińscy producenci przykładają coraz większą uwagę do jakości i staranności w projektowaniu i produkcji replik. W chwili realizacji tego materiału nie znamy jeszcze ceny sklepowej Arcturusa 416A5, ale spodziewamy się, że nieposiadający do niedawna konkurencji licencjonowany karabinek VFC Umarex może mieć w najbliższym czasie mocną konkurencję rynkową z naszą pełną aprobatą. Replika po wzięciu do ręki sprawia wrażenie monolitycznej. Brak jakichkolwiek luzów, jest bardzo dobrze spasowana. Producent się naprawdę postarał. Po więcej informacji zapraszamy do pełnej recenzji na wmasg.com oraz zapraszamy do śledzenia naszego kanału na YouTube.